Karbala, położona w Iraku, jest jednym z najświętszych miast dla muzułmanów szyickich. Znana przede wszystkim z bitwy pod Karbalą, która miała miejsce 10 października 680 roku, stanowi centrum pamięci o męczeństwie Husajna ibn Alego, wnuka proroka Mahometa i jego towarzyszy. To wydarzenie jest kluczowe dla szyickiej tożsamości religijnej i jest upamiętniane każdego roku w trakcie Aszury, dni żałoby i pokuty. Husajn jest postrzegany jako symbol walki przeciwko niesprawiedliwości i uciskowi, a jego grób w Karbali jest miejscem pielgrzymek milionów wiernych z całego świata, pragnących wyrazić swoje oddanie i poszukiwać duchowego oczyszczenia. Polskie wojska odegrały znaczącą rolę w Karbali w ramach misji stabilizacyjnych w Iraku po inwazji na ten kraj w 2003 roku. Polski kontyngent wojskowy był częścią międzynarodowych sił koalicji, mających na celu zaprowadzenie pokoju i odbudowę Iraku po obaleniu reżimu Saddama Husajna. Polscy żołnierze w Karbali byli odpowiedzialni za szereg zadań, w tym za ochronę miejsc świętych, wspieranie lokalnej policji i armii w utrzymaniu porządku, a także za pomoc humanitarną dla lokalnej społeczności. Współpraca z lokalnymi mieszkańcami i autorytetami religijnymi była kluczowa w budowaniu wzajemnego zaufania i stabilności. Misja w Karbali, choć pełna wyzwań, w tym konfrontacji zbrojnych i ataków terrorystycznych, przyniosła polskim żołnierzom doświadczenie w operacjach międzynarodowych i zaznaczyła obecność Polski jako kraju aktywnie działającego na rzecz globalnego pokoju i bezpieczeństwa. Siemanko! Pozdrawiam serdecznie z Karbali, czyli najbardziej świętego miasta w całym Iraku i wyjątkowego miasta, ponieważ Polacy wpisali się tutaj na kartę historii, stali bohaterami tego miejsca, jak dzielnie bronili ratusza. Lecimy już z plecakami naszymi. Paweł, wiadomo, jak w życiu jestem w podróży z plecak. Tak, to pierwsza rzecz. No i wiadomo, że nie spakował rzeczy. Jedne majtki wziął, jedne skarpetki. Ręcznika nie zabrał, szczoteczki nie zabrał, bo myślał, że na wakacje leci. Ty nie wziąłeś. To on nie zabrał szczoteczki, a ja czy z bruda, że ja nie wiem, czy on w ogóle ma majtki. Kupiłem nowe, żeby nie było. Pierwszy raz w życiu. Z tego, z Somalii. Tak, mam patyk z Somalii, nie potrzebuję szczoteczki. Pierwszy raz w życiu zapomniałem kosmetyczki ze sobą w podróż, ale to tylko dlatego, że Ala coś jeszcze wyciągała z niej, zanim wyjechałem i zapomniałem jej sadzić z powrotem. Przylatuję do Omanu, patrzę, kosmetyczki nie ma. No ale cóż, kupiłem od razu szczoteczkę, pastę, tę podpaszkę i elegancko wystarczy. Wiesz czemu? Tak jest. Powiem wam, że ta Karbala to jest znaczy to ciężko powiedzieć turystyczne miejsce. Wygląda jak turystyczne i to bardzo. No ale w sumie tu przyjeżdżają turyści, bo tu z Iraku przyjeżdżają, z Iranu znaczy całe pielgrzymki, wielu Irakijczyków tu przyjeżdża, no. Ludzi jest naprawdę sporo, bardziej jutro zaczyna się Ramadan. Też na pewno, nie, już podobno tak, no podobno tak. Dzisiaj miał się zacząć, bo się zaczyna jutro. Złe informacje były na necie. Wiecie co najlepsze? Miałem Pawła zabrać od razu do hostelu, żeby zobaczył szkołę życia, jak to wygląda. Ale no cóż, niestety się nie udało. Akurat w Iraku nie ma hosteli takich. Gwiazdki to jest minimum, a bardziej 4. Na pewno. Ale już mu obiecałem, że następna nasza wspólna podróż to będzie do Indii. Żeby zobaczył szkołę życia. Żeby się zobaczył, jak wygląda podróżowanie, a nie hotele 5-gwiazdkowe all inclusive. W 2045. Już mi nie będzie na życiu zależało. Paweł, dasz sobie radę w Indiach. To się tylko tak wydaje, że jest inne. I chyba bardzo przyjemne. Fajnie to jest zrobione, taki deptak. Z dwóch stron restauracje, sklepiki i tak dalej, i tak dalej. A w ogóle co do restauracji, to jestem głodny już. No też. Żebym zjadł jakąś kolację. No i tutaj też jest gdzieś nasz hotel. Mohamed mówił, że jest taki bardzo słaby.
Czy raczej bardzo średni? Ale to przecież potrzebujemy tylko się przespać. jak dla niego jest źle. Potrzebujemy się tylko przespać, także damy sobie radę. Taki pokój mamy. On mówi, a taki średni hotel. Czy ten hotel jest przezarąbisty? Nie przesadzaj. No ale no bez przesady. Średni nie jest. To jest normalny, bardzo normalny. Jest dywanik do modlitwy, kamień. Oczywiście macie wskazane, w którą stronę się trzeba modlić, gdzie jest Mekka. No a my zostawiamy plecaki i ruszamy na miasto. Trzeba trochę witaminek. Melonowy? Ja biorę wyciskane chyba jabłko, marchewka. Yes. What is the Mandi? Mandi, like the Yemenis dish. Yemenis dish? Yemenis dish. A Yemenis? Yemenis. Have we tried it? Is meat? Is that No, meat? with meat. Like the rice with meat. Or you don't feel like you want a rice? Okay, we can. Okay, where are we going? Patrzcie to, dam wam fajnego tipa, jak możecie w chałupie nie brać obrusów na stołach i tak dalej, tylko za każdym razem po obiedzie sprzątać. Wiecie jak jest, oni tutaj jedzą rękami, no i przeważnie nasyfione na stole, no nie ma co ukrywać, ale się syfi. Patrzcie to. 100 warstw obrusów, już tylko tak. I posprzątane. Główka pracuje, pamiętajcie, tylko trzeba pomyśleć. A tutaj widać, że się to sprawdza. Tak wygląda nasza kolacja. Thank you, shukran. Jest ryż, kurczaczek. Jedzone. Wszędzie się jakieś jedzonko robi. Tutaj można sobie głowę zjeść, ogryźć. No, Mohamed mówił, że całkiem dobrze smakuje. Że to jest przysmak tutaj. Paweł, spróbowałbyś street foodzik. Kurde, tam to przypomina trochę indyjski street food. Też się robi. Tutaj herbatka świeża, znaczy czaj w sumie świeży. Pan przygotuje burgery. Wszędzie coś się dzieje. No i teraz idziemy na szlaj. Ale wygląda ładnie. Jak Paulo, podoba się? No, lepiej wygląda. No w nocy ładnie wygląda, no. Zdecydowanie. Znaczy w dzień i tak było ładne, ale w dzień robi... Znaczy w nocy robi dużo lepsze wrażenie. Palmy ładnie podświetlone. Patrzcie, ile tu wszędzie jest ludzi. Wydaje mi się, że jutro to dopiero tutaj będzie, jak się Ramadan zacznie. Tylko właśnie nie wiem, czy oni świętują pierwszy dzień też, bo wiem, że ostatni na pewno. Eid Mubarak, ale pierwszy dzień to nie wiem, szczerze mówiąc. Ale 30 dni wytrzymać bez jedzenia i picia w ciągu dnia, a ludzie normalnie pracują i tak dalej. Na pewno to nie jest lekkie do zrobienia. Tutaj normalnie też, żebyście wiedzieli, że ludzie normalnie zatrzymują się i śpią. Wiecie, chcą zaoszczędzić na hotelu, chcą się modlą i tak dalej, i tak dalej. Sesje fotograficzne. Patrzcie to. Nieźle. A tam musieliśmy przestać na chwilę nagrywać, bo nas upomniał. No, ale zaraz tutaj dokończymy. Ale to tutaj naprawdę robi takie wrażenie. Tamta
nie wiem jak to powiedzieć, sala czy coś, no naprawdę niesamowite. Tell me why this place is like special for people. Why is the holiest place in all in Iraq? Yeah, actually, this shrine is the most famous one because it's for Imam Hussein or the Prophet Hussein, which is he's the son of Imam Ali, which is the prince of Muslims. So and he died in Al-Taf battle. It's a very famous story, or it's a very famous, not a story, but it's a battle. And Imam Hussein, he went with his family and with some people, and they died here. And he was holding a great message, which is that no matter what your number was, as long as you came here with the right, you will win. So the Al-Taf battle, there are many valuable lessons and moral lessons when it comes to Al-Taf. And basically Imam Hussein, he asked, and he came from Syria to Iraq, and he was asking to be the caliph because it's his right, because his father was the caliph. And then many people, they took the, I would say, the ruling or the kingdom, I would say, for Muslims. And Imam Hussein, when he came and he was asking for his right, they stopped him, they killed him, they, you know, Al-Taf battle is like, maybe if people were interested, they can search about it more, but I'm just trying to give you some small parts of it. Yeah, so this one is very famous among all the shrines in Iraq. Yeah. Patrzcie jak nauczają tutaj, tam też. O, tutaj kolejny pan. A, tutaj jest ta śruba, że opowiada i oni płaczą. Widziałeś to? Tutaj on opowiada historię, a oni płaczą. No, taki trochę wymuszony ten płacz. Tak zwana sekta. Nie, widziałem to właśnie chyba u Pola na vlogu właśnie. Jak pokazywał, jak tam opowiadali tę historię i tak każdy płakał. No i było to samo właśnie. Następnie ci co płaczą cały czas. Nie wiem o co w tym chodzi, ale tak jest. Tak to wygląda. We go inside? Yes. Okej, będziemy jeszcze tu zobaczyć teraz do środka. Ale i z tym płaczem to naprawdę dziwna akcja. To wam jeszcze tak szybko tylko pokażę, bo to jest inaczej. Tutaj jest bardzo dużo złota już. Oczywiście też wszędzie kryształy. Mają rozmach. Is it real gold? Yeah? For sure, real gold, yeah? Yeah. But it's not like, you know, they painted it gold. Yes, yes, yes. Assalamu alaikum. Nie wiem, wszystkie podobne, ale tak jak mówił, każda inna. Dajcie znać w komentarzach, jakie wrażenie to na was robi, czy wam się podoba. Bo na mnie robi to dużo na przykład. Wow. Sorry. لي حبيب حبه وسط الحشا. Powiem wam tak, no
na pewno ta robiła na nas największe wrażenie. Zdecydowanie. Znaczy ta świątynia. Bo wiecie, my myśleliśmy, że każda będzie bardzo podobna do siebie, no i może jest trochę podobna do siebie, ale jednak każda, którą widzieliśmy, miała coś więcej. Coraz mocniejsze, coraz bardziej świecące wszystko. Tutaj było złoto, te lustra, te rzeczy, No i kopuła była petarda. no, totalna, no. I wiecie co jest najlepsze? Co chwilę ktoś zwraca uwagę, żeby nie robić zdjęć i tak dalej, ale bardzo grzecznie przychodzili i mówili, bo my chcieliśmy mieć po prostu z pamiątkę, bo to każdy robi. Tylko oni każdego upominają oczywiście. I saw you. Where? I don't know, but I saw you. Chłopak mówi, że widział, ale nie dojdzie, ale widział. You have a channel on YouTube or Yes. I have YouTube channel. the name of the channel? Jeszcze na koniec przyszliśmy po coś słodkiego. Wzięliśmy coś takiego i powiem wam, że naprawdę pyszne. No oczywiście bardzo słodkie, ale bardzo dobre. To jest coś innego, ale to jutro spróbujemy. Thank you. Szukran. No i Paweł. Będziemy szałali. Tak. Ale dał nam pan spróbować, było naprawdę dobre. Siemanko, zaczynamy nasz kolejny dzień w Iraku. Wcześniej rano pobudka, tutaj dopiero się wszystko budzi do życia. My idziemy dziś znaleźć śniadanko. Śniadanko i herbatkę. Może byś sobie zjadł głowę tego. Co ty na śniadanie? Na pewno? Oj tam. Przesadzasz, Paweł. Wszędzie herbatka. Nie wiem, może... Yesterday, but like You know where we can go? we can try mahlamah today, like egg with some tomato and some meat inside. Maybe if you want, we can try some. But This is what we try the first day or something different? no, it's something different. Mahlamah is something. Okay, let's go. We can try something new. But where? Here? Okay. Dobra, nie wiem co to wymyślił, ale spróbujemy, no bo czemu nie? Będzie złe, to weźmiemy co innego. To jest to, co jedliśmy w pierwszy dzień. A, tego nie chcę. Te głowy wyglądają mocno. Oczy? No. Nie, dziękuję. Takiej główki to ja dziękuję, nie chcę. No i tak wygląda nasze śniadanko. Paweł, chcesz być testerem? Ty, ale już tu nie ma jajka, to jest oszustwo. Dookoła jest, tak? No i się zaczęło. Dobra, próbuj. Tego chleba, pokaż jak wygląda chleb tutaj. Nie też. Tak, dobra. Dawaj, próbuj tego, bo jestem ciekawy. Ale to wygląda troszkę jak jakaś szakszuka. Ja jestem specjalistą już Paweł. Ja się jadł już w Iraku. No i co? Nie ma smaku. Jak może nie jest smaku? You like it? Co? W ogóle wczoraj jeszcze wam miałem w ostatnim odcinku wspomnieć jak wyglądają w ogóle trasy tutaj, jak się dziś jeździ. No to powiem wam tak, no są oczywiście checkpointy co jakiś czas, szczególnie jak się gdzieś wjeżdża do miasta, z miasta po drodze też. Wczoraj ogólnie to mieliśmy z 20 checkpointów, jak tak jeździliśmy cały dzień, no ale też dość dużo zrobiliśmy. Na paru w ogóle od razu nas przepuszczali, na paru chcieli, żeby pokazać no, żeby pokazać po prostu paszporty i chyba tyle, no. Dzień wcześniej tam jeszcze z psem byli, ale tak to bardzo mili są, naprawdę. Biorą paszport, ale z uśmiechem na ustach, pytają się skąd jesteśmy i tak dalej. Wszystko pozytywnie, no a sprawdzać muszą i tyle. Najlepsze jest to, że oni tak sprawdzają wizy, a wielu z nich nawet nie wie, jak wiza wygląda tutaj do Iraku, bo wczoraj na przykład nas zatrzymali, biorą Pawła paszport, patrzą, że wiza jest wyjazdowa już, a to była wiza w ogóle do Omanu, a nie tutaj. On w ogóle nie szczaił, że to nie ta wiza. A najlepsze jest to, jak widzą nas w samochodzie, tak samo ubranych,
i zaskoczeni są, że ja mam paszport polski, a Paweł ma angielski. Ale w sumie też tak nigdzie się do tego nie doczepili, ale bardzo są zaskoczeni. Powiem wam, że poszukiwanie kawy nie jest tu prostym zajęciem. Oni tu w ogóle nie piją kawy. Naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Wszędzie, gdzie nie pójdziemy, no to wiadomo, czaj. Można się napić czaju, z tym nie ma żadnego problemu. Ale z napiciem się kawy już jest i to bardzo duży. A wiecie, że ja kocham kawę. Dla mnie dzień bez kawy, rozpoczęcie dnia bez kawy jest źle rozpoczęty dnia. W ogóle wczoraj jedliśmy to, jak wam pokazywałem, pyszne. Naprawdę pyszne. Polecam bardzo, jak będziecie. Totalnie pyszne to było, nie? Dzisiaj musimy sobie to jeszcze raz zjeść. Słodkie, jak nie wiem, ale mega pyszne. No, słodkie, ale dobre. Ale to jest wszystko słodkie. No właśnie. To każdy słodycz jest słodki, tak jak w Turcji, jak pojedziecie. Wszystko jest na maksa słodkie. Ale Nie, to nawet nie jest słodkie, to jest przesłodzone. przysłodzone, no raz na czas warto zgrzeszyć. O, może będzie, bo wisi taki ten. Yes. Hello, you have coffee? Coffee? Nie ma też. Ahmed, how many times you was here? Me? Yeah. This is my 12 or 13 time here. 30, yeah? So many. Do you like it, Kabbalah? I love it. But what is your favorite place in Iraq? If somebody want to come to Iraq, what do you recommend? Well, for me, I think it depends. If you want to have fun, go to Erbil. If you want to go to heritage places and see archaeological sites, Samarra is definitely. If you want to go to see a religious place, come to Karbala. Okay. Yeah. And Babylon, you recommend it? Babylon is amazing, but as we said, we saw yesterday, we've been in Samarra. There are many things to see there. Yes. But Babylon is very ancient and very big. Yeah. But there are many things to see in Samarra. You know, like 7, 8 places. That's too much. Okej. No, ale odcinek z Babilonu to będzie kolejny, to będzie ostatni odcinek już nasz z Iraku. Zobaczycie Babilon, dowiecie się wiele ciekawych rzeczy. Powiem wam, że wielu z was o tym nie wie, ale Irak to jest miejsce, gdzie wiele rzeczy się rozpoczęło. I wy o tym usłyszycie, ale to w kolejnym odcinku, bo to nie ten odcinek o tym. Plus dodatkowo pójdziemy tam do willi czy rezydencji Saddama Husajna. Kurwa, zamku raz. Zamku. O. On miał ogólnie na terenie całego Iraku podobno 100 rezydencji. Wiedział, mu zasrany hajsan, no. Wiadomo skąd miał. No. I to zobaczycie, ale to dopiero wszystko w przyszłym odcinku. Teraz jest Karbala. Później idziemy jeszcze zobaczyć ten ratusz, którego bronili tutaj Polacy. Polski kontyngent również z Bułgarami. Wczoraj oglądaliśmy też film Karbala właśnie. Też wam polecam. Fajnie zobaczyć. No. Tutaj ogólnie do Iraku, co mówili, to 2500 polskich żołnierzy przyjechało. Ale dobra, będziemy później pod ratuszem, to będziemy opowiadać. Jak w ogóle jesteśmy tu już ubrani na długo. Znaczy spodnie długie mamy od samego początku oczywiście, bo się nie w krótkich spodenkach. Ale też mamy długie koszulki, znaczy długimi rękawami. Nie ze względu na to, że nam powiedzieli, że musimy mieć, tylko powiedział Mohamed, że lepiej tylko tu w Karbali, w świętym mieście, mieli założone po prostu, wiecie, z szacunku do tych ludzi wszystkich tutaj, bo to jest dla nich bardzo ważne miejsce. Także dzisiejszy dzień mamy długi rękaw. Żeby tatuaż. No i żeby to, no przede wszystkim, żeby po prostu tatuaży nie było widać, no. Bo wiecie, tutaj się nie tatuuje, chociaż tutaj podobno w Iranie już jak ktoś tam ma, to nie jest jakiś taki, wiecie, straszny. No, wymeldowaliśmy się z hotelu, ruszamy dalej. Będziemy teraz zostawić rzeczy w samochodzie i albo prawdopodobnie pojedziemy autem pod ratusz, albo jeszcze gdzieś tu pojedziemy coś wam pokazać. Ale klimacik tego miasta jest naprawdę mistrzostwo. Bardzo, bardzo mi się tu podoba. Jest taka esencja tego kraju. Tak jak wiecie, jak na przykład pojedziecie do Varanasi w Indiach
Ma się tam dokładnie esencję Indii. Tak jak sobie człowiek wyobraża tej Indii, albo przynajmniej tak jak ja sobie wyobrażałem. A tak przyjedziecie tutaj, no to macie właśnie tak jak sobie wyobrażacie ten Irak. Za mną samochód opancerzony, tam żołnierze z karabinami. No to jest akurat widok tutaj normalny. To do tego się idzie przyzwyczaić, ale bardzo spokojnie. Nic kompletnie, nawet nie zwracają na nas uwagi. No i to po prostu są, bo muszą być. Tak to jest. Chociaż Mohamed mówi, że na pewno lepiej by to wyglądało, jak przyjeżdżają turyści, jakby tu nie było tylu tych checkpointów, tylu żołnierzy na ulicach, policjantów. Wy wiecie, że oczywiście byli, bo ktoś musi pilnować w porządku, no ale nie aż tyle, bo później można na przykład się źle czuć, jak wiecie, co chwilę sprawdzają paszport na checkpointach, jak się jedzie, albo jak widzą wszędzie ludzi z karabinem. I dla mnie to jest, wiecie, pełen luz. Ale może nie dla każdego. No. Nie no, to naprawdę, te tuk-tuki wszystkie to wyglądają, jakbyśmy byli w jakimś hinduskim mieście. Ale to podobno tylko tutaj, tylko w tym mieście jest ich tyle. Mohamed, you're saying only in this city is that much tuk-tuk, yeah? Or for in Baghdad as well? Yeah. Yeah, but Baghdad is big. Yeah, Baghdad is big. Yeah. Yeah. What's the price for the tuk-tuk? Here, maybe. Or the same price like... 2,500. Okay. Yeah, but okay, between 2-3,000, yeah? Okay. No to $2-3. $3 to są $2. 3 tysiące to są $2. How much is for local bus? When you pay for local One. bus, like 500. 500. Sometimes it's 1,000. Okej. No to 500, no to macie 33 centy. Dobra, padło też pytanie od kogoś w komentarzach, takie, jakie są zarobki w Iraku? Ile ludzie normalnie, z normalnej pracy mogą tutaj zarobić? Okay, so the average salary here in Iraq, it's start from $400. $400, $400. Like in the restaurant? And the restaurant, yes. Sometimes like they get paid like $350. You know, $380. And when you are working a governmental job, it's like $600, $700. So I would say approximately $400. $400, yeah. It's like minimum or like Yeah, the minimum, yeah, is like 400, 350, something like Okay. this. Yeah. Okej. To wam pokażę, jak wygląda lokalny sklepik. Taki typowo lokalny. W ogóle fajne są tutaj podróbki różnych batoników. Tylko nie wiem, czy on akurat też to będzie miał. Jak podrabiają Raffaello, Snickersa i tak dalej, ale widzę, że on niestety tu nie ma, albo ja nie widzę po prostu. Dobra, może nie widzę. Jakaś chemia, dżemy. You speak English? Later. Yeah. O, mój czasem go pokazał, pytam się, czy mówił po angielsku, no niestety nie. O, patrzcie, znalazłem. Tu jest Indigo, to jest Peanut Caramel Bar, to jest podróbka Snickersa. Tutaj jest podróbka Raffaello. O, Captain Peanut, dokładnie o to mi chodziło. Tam jest podróbka, jak się nazywa to kokosowe? Tak, to jest podróbka Bounty. O, dużo jest takich różnych. O, 7 Days, to tutaj jest 7/24. No i tu już przeszliśmy do takiej trochę bardziej lokalnej części tego miasta, gdzie już nie ma tylu turystów co tam, czy raczej tylu pielgrzymów, czy nie wiem jak to powiedzieć, szczerze mówiąc. No i to zdecydowanie lepiej. Idziemy właśnie pod ten ratusz. Pod ratuszem, to wam opowiem tak w przybliżeniu, co się działo. Wiadomo, że nie powiem dokładnie wszystkiego, ale w przybliżeniu. No i na pewno zachęcam was do zobaczenia filmu Karbala. Ja go wczoraj oglądałem na Netflixie, także też go możecie zobaczyć. A na innych stronach to na pewno znajdziecie. Patrzcie, jakie mury betonowe. Pablo, chcesz tu fotę?
Dobra, no to żebyście wiedzieli trochę przybliżone daty, w ogóle co kiedyś się odbywało. W 2003 roku do 2011 były tutaj właśnie polskie wojska, pomagały w stabilizacji oczywiście Iraku. Największe bitwy odbywały się od 2003 do 2005, wtedy było zdecydowanie najgorzej. Wtedy właśnie było 2500 żołnierzy tutaj stacjonowało. Zginęło 20, 150 zostało rannych. I tutaj właśnie jest City Hall w Karbali, tu gdzie doszło do bardzo ważnej bitwy, dzięki której właśnie Polacy mocno odcisnęli się tutaj na historii właśnie tego miejsca, tego miasta, jak bronili właśnie tego ratusza. To dobra, żebyście sobie wyobrazili mniej więcej jak to wygląda. 3 kwietnia doszło do zamachu bombowego, gdzie zginęło kilkaset osób. 4 kwietnia w nocy zaczął się pierwszy atak tutaj właśnie na City Hall, gdzie 30 polskich, 20 bułgarskich żołnierzy miało za zadanie obronić właśnie ratusz, żeby go po prostu rebelianci nie zdobyli. Walki trwały aż do 6 kwietnia. Nikt z polskich ani bułgarskich żołnierzy nie zginął. Jeden tylko polski żołnierz został ranny. No, a napastników podają, że od 80 do 120, do 150 mniej więcej zginęło. Po paru dniach właśnie 6 kwietnia odsiecz komandosów polskich dotarła tutaj, pomogli, wcześniej mieli jak dotrzeć ze względu na to, że było zaminowane. No, powiem wam, że naprawdę, a najlepsze jeszcze jest to, że tu właśnie polski, bielski batalion wkroczył właśnie 6, pomógł ich. Ja jestem też z Bielska Białej, także miło takie coś słyszeć. Ja osobiście na temat wojny i na temat tego, jak ludzie jeżdżą na wojnę do innych krajów, nie będę się wypowiadał, mam swoje zdanie niezbyt dobre na ten temat, a też nie chciałbym komuś powiedzieć coś złego. Na szczęście nikt tu nie zginął. Dopiero po paru latach tak naprawdę pierwsza gazeta opisała tą sytuację, co tu się stało, i później zrobili film. No i żebyście wiedzieli, to wydarzenie miało właśnie czas w 2004 roku. No ogólnie mega szacun za to, że utrzymali ten ratusz, że mimo tego, że tamci cały czas napierali to w dużo większych liczbach, atakowali w nocy, bo w tym widzieli swoją większą szansę. No, były tu też chyba, nie wiem, czy 1 czy 2 wybuchy też. W ogóle odezwała się do mnie jedna pani na Instagramie, mówi właśnie, że jej mąż tutaj wtedy stacjonował, tutaj walczył. Mega szacun, naprawdę. Że nikt nie zginął, to naprawdę cud. Fajnie. Dobra, idziemy jeszcze trochę pozwiedzać i ruszamy później dalej. A wam jeszcze raz polecę ten film, zobaczcie sobie ten film z 2015 roku, Karbala. Będziecie mogli mieć taki większy obraz na temat tego, jak to tutaj wyglądało. Wiadomo, że filmy nie są całkiem tak w 100% robione, ale są na podstawie wydarzeń, które się tutaj działy. Dobra, to by było na tyle w odcinku z Karbali. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Jak wam mówię, na dole znajdziecie link Mohameda do jego Instagrama, YouTube'a. Także wbijajcie, zostawcie mu tam coś po sobie. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zapraszam was na kolejny i ostatni już odcinek z tej serii z Iraku. Właśnie jedziemy do Babilonu. Jedziemy zobaczyć, jak wyglądał jeden z pałaców Saddama Husajna. Mohamed załatwił nam pozwolenie na to, żebyśmy mogli zobaczyć tam trochę więcej niż jak ktoś normalny chce tam przyjść. Załatwił specjalne pozwolenie. Także bardzo fajny materiał zrobimy też z tego miejsca. Oczywiście troszkę opowiemy o tym, jak wyglądał tutaj reżim strasznego dyktatora, jakim był właśnie Saddam Hussein. Tak, no myślę, że na pewno ten temat trzeba też poruszyć w odcinkach. No, po prostu nie każdy wie, a dzięki temu, że tutaj jesteśmy właśnie z Mohamedem, możecie trochę więcej usłyszeć jakieś też historie, przykre historie, które tutaj się wydarzyły. No, także zapraszam serdecznie. Zostaw suba, lecimy dalej. Pozdro.